Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy rozkład dla osób, które są bez kontaktu, a więc zobaczymy, co dzieje się u tej osoby, co ona czuje względem Was, jakie są szanse na kontakt i co można zrobić w tej sytuacji. Mamy dwie grupy, pierwsza grupa i druga grupa. Najpierw zobaczymy, jakie przesłania tutaj nam się pokazują. Przechodzimy więc do grupy numer 1 i mamy tu kartę, która mówi o tym, że może Ci się wydawać, że cofnąłeś się w jakiejś sprawie, natomiast stoisz tutaj jakby na wyższym poziomie, patrząc z góry na całą sytuację. Na pewno masz możliwość przełamać jakiś cykl, który został już zapoczątkowany w przeszłości. Mogą to być sprawy, które wracają, cykle, które się powtarzają. Możesz mieć wrażenie, że powtarzasz jakąś starą historię z tą samą osobą, która może nie wygląda podobnie, ale która możliwe, że przyciągnęła Cię, ponieważ znasz już sposób działania tej osoby, tak? Może być tak, że wracasz do tej znajomości, ponieważ owszem, będziesz mógł tutaj powtarzać pewne schematy, ale teraz jakby zrobisz to w zupełnie inny sposób, ponieważ od poprzedniego czasu już się pewnych rzeczy nauczyłeś, czegoś o tej osobie i teraz jakby świadomie zdecydujesz, jakie kroki należałoby podjąć. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co karty Tarota nam tutaj przybliżą. Co się dzieje teraz w życiu tej osoby? Zobaczmy. Co się dzieje w życiu tej osoby? Mamy kartę arcykapłana, kartę pazia pentakli i kartę gwiazdy. Wygląda na to, że ta osoba przechodzi jakiś wewnętrzny proces porządkowania, refleksji i jakiejś cichej nadziei, tak? Ta osoba może być teraz bardziej skupiona na zasadach, wartościach lub jakimś duchowym porządku. Może to być czas dla niej na naukę, na rozwój duchowy, albo też pracę z jakimiś autorytetami. Może to być również próba odnalezienia sensu i odpowiedzi na jakieś ważne, głębokie
pytania, no albo też działanie według jakichś społecznych norm, niekoniecznie z głębi serca, po prostu może uważać, że tak należy postępować. Możliwe też, że czuje się zobowiązana wobec jakiejś sytuacji lub też osób i nie wyłamuje się z tego schematu, nawet jeśli to ją kosztuje emocjonalnie, więc możliwe, że mamy tutaj do czynienia z osobą, która jest w jakiejś relacji albo w strukturze rodzinnej, która stara się postępować zgodnie z zasadami i nie wyłamywać się z tego układu. To może być też sytuacja, w której ten ktoś próbuje zacząć od nowa, ostrożnie, jakby z dużym skupieniem się na konkretnych sprawach. Może być skupiony na budowaniu jakiejś stabilności, robić takie małe kroki w stronę jakiegoś celu. Nie ma tutaj wielkiej emocjonalności, raczej skupienie się na praktyczności, na codzienności, a więc możliwe, że ktoś tutaj pracuje nad sobą powoli, systematycznie. Karta Gwiazdy może mówić o tym, że ta osoba tęskni za czymś albo za kimś. Może też mówić o tym, że ma ta osoba cichą nadzieję, że sytuacja tutaj z Wami uzdrowi się. Albo również, że poradzi sobie z wszelkimi trudnościami, tak? Potrzebuje czasu na to, żeby poradzić sobie ze wszystkimi trudnymi sprawami. Na pewno ta osoba patrzy w przyszłość z dużą wiarą, ale tutaj jeszcze nie działa w Waszym kierunku, tylko czeka, tak? Stara się przede wszystkim nie działać pochopnie, tylko postępować słusznie, zgodnie z zasadami. Stara się również ta osoba odbudować jakby swoją stabilność w życiu i ma w sobie bardzo dużo nadziei i tęsknotę, ale wszystko to dzieje się bardzo powoli i bardziej wewnątrz tej osoby, w takiej ciszy. Możliwe, że ta osoba tęskni za Wami, ale nie wie jeszcze, jak należałoby się do Was zwrócić. Może czuje, że potrzebuje zasłużyć, coś zrozumieć, zanim będzie gotowa się odezwać. Więc jest to taka energia, potencjał dojrzewania do pewnych decyzji, do tego, żeby dopiero zadziałać, zrobić jakiś krok w Waszym kierunku, tak? Tak to w tej chwili tutaj może wyglądać. Co ta osoba czuje względem Was? Zobaczmy. Co ta osoba czuje względem Was? Mamy pazia buław. Dwójkę mieczy. I kartę 10 pentakli.
tutaj się pokazuje, że jest w tej osobie jakaś iskra, jakaś chęć do zadziałania, do czegoś poważniejszego, ale jest też wewnętrzny konflikt, bo mamy tą dwójkę mieczy. Na pewno jest tutaj zaciekawienie w waszym kierunku, fascynacja wami, być może chęć odezwania się, ale nie ma tutaj jeszcze działania. Może to być takie zaciekawienie, co u was słychać, jakby to było, gdyby znowu mogli z wami się skontaktować, tak? To też energia dużej niepewności w tym paziu buław. Często pokazuje osoby, które chciałyby się zbliżyć, ale nie bardzo wiedzą, czy mogą, czy wypada to zrobić i w jaki sposób zostaną przez was przyjęte. Tutaj mamy w dwójce mieczy też taki emocjonalny mur. Ta osoba nie wie tak, co naprawdę czuje, albo też możliwe, że nie chce się z tym zmierzyć. Z jednej strony coś go tutaj do was ciągnie, a z drugiej strony ta osoba zamyka swoje serce, ponieważ boi się, że zaboli i że nie będzie jakby odwzajemnienia z waszej strony i ma wrażenie, że nic się po prostu nie zmieni. To taki konflikt wewnętrzny. Serce mówi jedno, a głowa mówi drugie. Ta osoba widzi was jako osobę stabilną, wartościową, nawet myśli o was jako o kimś na stałe, tak? Może czuć, że mieliście albo wciąż macie jakieś miejsce w jego sercu na taką długoterminową znajomość, tak? Być może wyobrażają sobie z wami wspólne życie jako rodzina, wspólny dom, czy też poczucie bezpieczeństwa. Ale w połączeniu z tą dwójką mieczy ta perspektywa tego wspaniałego wspólnego życia może tę osobę przerażać, bo te uczucia mogą być głębsze niż ta osoba sama chciałaby się do tego przyznać, więc tutaj na pewno ta osoba czuje tu jakąś iskrę, zaciekawienie w waszym kierunku, ale blokuje ją coś tutaj wewnętrznie, nie potrafi się ona otworzyć do końca i ma równocześnie świadomość, że jesteście kimś na poważnie, tak? A więc nie jest to dla nich jakaś przelotna znajomość, tylko coś, co ma dużą wartość. Wygląda na to, że ta osoba jakby sama nie ogarnia jakby co z tym zrobić. Ona może chcieć kontaktów, ale rozum jej tutaj podpowiada, żeby uważać, tak? Serce natomiast mówi, żeby spróbować jeszcze raz, tak? Więc jest tutaj ten konflikt taki wewnętrzny, który nie pozwala tej osobie zrobić jakby tego kroku w waszym kierunku. Zobaczmy, dlaczego tutaj nie ma kontaktu, tak? Czemu ten kontakt się urwał?
Dlaczego nie ma kontaktu z tą osobą? Mamy kartę siły. Kartę słońca. I kartę śmierci. No, ciekawe zestawienie. Na pewno ten brak kontaktu nie wynika z jakiegoś kaprysu, tak? Tylko czy z jakiejś nudy. To na pewno coś głębszego jest tutaj. Można powiedzieć, że ta osoba trzyma swoje emocje w ryzach. Walczy być może ze sobą wewnętrznie. Może czuć tutaj emocje, chęć kontaktu, ale jakby świadomie to wszystko tłumi, ponieważ tak trzeba, bo nie powinien czegoś robić, bo nie wolno się odsłaniać. Tutaj to jest taka walka między pragnieniem a rozsądkiem. Może to być też taka duma ze strony tej osoby, dlatego ona może nie chcieć się pierwsza odezwać, bo mogłaby przez to stracić swoją twarz, swoją pozycję, tak? W karcie Słońca tutaj ponownie pojawia się taki motyw ego, a więc potrzeba jakby kontrolowania sytuacji, pokazania się też z dobrej strony. Może to oznaczać, że ta osoba chce być po prostu w porządku, chce być ok, bez żadnych dramatów, woli być może nie poruszać trudnych tematów. I jeżeli by miało dojść do kontaktu, to ta osoba wolałaby, żeby ten kontakt był odnowiony na jej zasadach, tak? Żeby nie wracać tutaj do przeszłości, do jakichś problemów, tylko żeby wszystko było właśnie takie lekkie i czyste. Możliwe, że wydaje mu się, że wszystko już jest jakby jasne i dlatego też ten kontakt może być zablokowany. Karta śmierci mówi tutaj też o tym, że coś definitywnie się skończyło w oczach tej osoby, jakby ona tutaj doszła do wniosku, że coś uległo zakończeniu, ale jest to też karta transformacji, więc albo z jednej strony ta osoba mogła uznać, że ta relacja nie ma już szans i trzeba sobie ją po prostu odpuścić, no albo ta osoba przechodzi taką właśnie wewnętrzną przemianę, która tymczasowo jakby odcina ją od wszystkiego, od wszystkich i stąd wynika ta blokada do kontaktowania się. Więc z jednej strony ten brak kontaktu to może być efekt właśnie takiej walki wewnętrznej, tłumienia tych swoich emocji. Potrzeba też jakby kontroli, pokazania się z tej dobrej strony, albo takie symboliczny koniec, że ta osoba uznała, że tutaj już nic w tej relacji nie jest w stanie osiągnąć, to się już po prostu wypaliło. Lub też ta osoba przechodzi jakąś transformację w tej chwili. To nie jest jakby osoba, która was zignorowała tak po prostu bez powodu. Wygląda na to, że ta osoba coś zamyka albo też buduje coś od nowa, ale
nie chcę jakby, żebyście wy ją widziały w takim stanie, tak? Zobaczmy, czy ta osoba będzie chciała wznowić kontakt z wami. Zobaczmy, czy ta osoba będzie chciała wznowić kontakt z wami, bo tutaj ta karta śmierci może oznaczać albo transformację, albo przekonanie, że no tutaj oni już nic nie mogą w tej relacji zadziałać, tak? Czy ta osoba chce wznowić kontakt z wami? Mamy kartę dwójki kielichów, kartę trzech pentakli i kartę maga. Na pewno te trzy karty mówią o tym, że ta osoba jak najbardziej będzie chciała wznowić z wami kontakt, czyli że ta karta śmierci, która nam tutaj wychodziła, bardziej oznacza tą transformację, takie porządkowanie jakby swojego życia. Karta dwójki kielichów, którą tutaj mamy, to karta relacji, porozumienia, takiej emocjonalnej więzi, wzajemności też. Oznacza, że ta osoba czuje więź z wami nadal, tak? Może tu być tęsknota, pragnienie porozumienia się, chęć powrotu do tego, co łączyło was w przeszłości. To przede wszystkim karta partnerstwa, zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego. Trójka denarów to jest sygnał, że ta osoba chce budować coś na nowo, ale wspólnie, tak? Wspólnie razem z wami, krok po kroku. Możliwe, że myśli o tym, że należałoby się dogadać w pewnych sprawach, że trzeba byłoby współpracować z wami, słuchać się również nawzajem. To jest jakby karta, która mówi o tym, że ta osoba jest gotowa pracować nad tym, ale jakby oboje musicie tego chcieć. Karta maga to bardzo silna karta inicjatywy, komunikacji, działania. Oznacza, że on ma możliwości na to, żeby się do was odezwać. Wie, jak należałoby to zrobić. Może nawet już o tym myśli, tak? Karta maga to karta manifestacji, więc możliwe, że myśli o was, wysyła jakąś energię, która próbuje was przyciągnąć do niego, tak? Próbuje coś tutaj zamanifestować, więc w karcie maga jest ta chęć wyjścia z inicjatywą, tak? Być może, że ta osoba próbuje was przyciągnąć do siebie, żebyście to wy pierwsi zareagowali i nawiązali ten kontakt, ponieważ mieliśmy tam dwójkę mieczy, tą kartę blokady, tak? Więc na pewno ta osoba chce wznowić kontakt, ponieważ wciąż tutaj coś do was czuje, myśli też o takiej realnej rozmowie, nie o takim przelotnym tylko, co u was słychać, tak? Ma w każdym bądź razie możliwości i jest w nim ta chęć działania. Pytanie natomiast, czy
odważy się zrobić ten krok w najbliższym czasie, czy też będzie czekał na krok z waszej strony. To zobaczmy w takim razie, co wy możecie zrobić w tej sytuacji. Co możecie sami zrobić w tej sytuacji? Mamy kartę Królowej Pentakli. Rycerza Pentakli. I Asa Buław. Piękne karty wyszły. One tutaj mówią wyraźnie, żeby być sobą, spokojnym, silnym, stabilnym, nie zapominając o sobie, o swoich pasjach, o swoim życiu. Te karty mówią, że ta osoba ma przyjść do was, a nie odwrotnie. Wy macie jakby wszystko, co jest wam potrzebne w życiu, tak? Więc to wskazuje na to, że ta osoba musi uporządkować jakby swoje życie i nawiązać z wami ten kontakt. Wy tutaj pokazujecie się jako osoba bardzo ciepła, dojrzała, kochająca, ale również jako osoba niezależna. Ta karta tutaj radzi, żeby dbać przede wszystkim o siebie, o swój dom, o swoje serce, tak? Nie musicie nic tutaj robić, nie musicie wysyłać żadnych sygnałów, ani próbować kontaktować się z tą osobą. On jak gdyby wie, kim jesteście, tak? Wasza energia, to kim jesteście w tej chwili, a więc to ta dojrzałość, ta niezależność są w stanie przyciągnąć tą osobę do was. Karta rycerza pentakli mówi o tym, żeby postępować powoli i z rozwagą, nie działać impulsywnie. Jeżeli chcielibyście coś zacząć robić, to tylko to, co naprawdę czujecie, że jest jakby stabilne, godne was, tak? Nie spieszyć się również z decyzjami, dać sobie czas i zobaczyć, co tak naprawdę ta osoba pokaże poprzez swoje czyny, poprzez swoje zachowanie. As Buław to wasza energia pełna właśnie pasji, kreatywności. Więc tutaj jest jakby nawołanie do tego, żeby nie tłumić w sobie tej energii, tylko dlatego, że coś nie ułożyło się po waszej myśli z tą osobą. A więc tutaj przede wszystkim jest wskazanie, żeby iść za głosem serca, za tym, co was pociąga, żeby działać w swoim kierunku, tak? Tworzyć coś dla siebie, żeby żyć jakby swoim ogniem i swoją pasją, a więc robić rzeczy, które was ciekawią, które was pociągają, ponieważ ta osoba, patrząc na was, będzie widziała was jakby w tej energii, w tej światłości, i to będzie przyciągało tą osobę.
Więc tutaj przede wszystkim należy zadbać o siebie, nie robić niczego jakby, co mogłoby obniżyć waszą wartość, czyli nie biegać za tą osobą, tylko dać czas sprawom, żeby one tutaj dojrzały. Karty te mówią, że macie w sobie ogromny potencjał, a więc bardzo wysoką energię kobiecą. Jeżeli ta osoba podrośnie jakby do waszego poziomu, to być może ta osoba do was wróci, tak? Albo pojawi się ktoś zupełnie nowy, kto będzie mógł wam po prostu dorównać, tak? To zobaczmy na koniec jeszcze, jaki będzie potencjalny wynik w najbliższym czasie. Zobaczmy, co tutaj może się wydarzyć między wami w najbliższym czasie. Dziewięć buław. As pentakli. I 10 mieczy. Te karty mówią, że jest szansa, ale to nie będzie łatwe. I wy przede wszystkim musicie uważać na swoje serce. Karta 9 buław mówi o ostrożności, mówi o zmęczeniu, o takim dystansie emocjonalnym. Możliwe, że oboje jesteście poranieni, że oboje jesteście nieufni wobec siebie, czy wobec również innych i bardzo tacy zachowawczy. Możliwe, że ten kontakt pojawi się, ale będą tutaj jakieś napięcia, niepewności. Nikt tutaj nie będzie chciał jakby odsłonić pierwszy. Może też być taka próba przetrwania, ale jeszcze bez pełnego jakby uzdrowienia. As pentakli mówi o tym, że jest ta realna szansa, coś może się zacząć, ale od nowa, na nowych zasadach. Tylko wtedy, kiedy jakby zostanie zbudowane na nowym fundamencie, tak? To jest natomiast tylko okazja, która się może pojawić, ale nie gwarancja, tak? Więc tutaj, jeżeli dojdzie do kontaktu, to może pojawić się propozycja jakiejś rozmowy, spotkania, całkiem nowe podejście, ale ta karta wymaga jakby wysiłku i zaangażowania z obu stron. Dziesiątka mieczy mówi o bolesnym jakimś zakończeniu, ale również o oczyszczeniu. A więc może być sytuacja, że poczujecie, że coś definitywnie się zamyka, tak? Albo że mimo kontaktu nie będzie to, na co zasługujecie, tak? Może taka sytuacja tutaj być, czyli pojawi się jakaś okazja do tego kontaktu, do rozmowy. Natomiast dziesiątka mieczy może mówić, że dojdziecie do wniosku, że jednak zasługujecie na coś lepszego. Może też oznaczać, że trzeba przejść jakby przez ten ból, żeby wreszcie się uwolnić i
zacząć coś lepszego. Więc tutaj ten kontakt jest możliwy i może pojawić się ta okazja do tego kontaktu. Nowy początek, czy jest możliwy? Jest, jeżeli będzie szczery i taki oparty na konkretnych działaniach i rozpoczęciu czegoś na nowych zasadach, nowych fundamentach, tak? Ale istnieje tutaj ryzyko zranienia i takiego rozczarowania, ponieważ no, tutaj nadal jakby w sercu może tutaj jeszcze pozostać to emocjonalne takie rozczarowanie. Więc te karty mówią, że jesteście silne, ale trzeba uważać na siebie. Jeżeli ta osoba przyjdzie do Was, to trzeba bardziej się skupić na jego czynach, a nie tylko na słowach. Natomiast jeśli nie przyjdzie ta osoba do Was, no to albo zdecydujecie się, żeby nie reaktywować tej relacji, to nie pozwolić na to, żeby ten rozdział życia zatrzymał Was w miejscu. No i pięknie tutaj to przesłanie nam tutaj z karty wyroczni pokazało, że może nastąpić powrót do tego cyklu, w którym byliście z tą osobą, natomiast Wy tutaj jesteście już jakby na innym poziomie, tak? Na wyższym poziomie i możecie z innej pozycji zaobserwować tą całą sytuację między Wami i zdecydować, co dalej z tym zrobić. Więc tutaj przede wszystkim nie zatrzymywać się w miejscu, postarać się uleczyć swoje serce i ruszyć dalej do przodu. Zobaczmy, co ta osoba chciałaby Wam jeszcze powiedzieć. Użyjemy kart konwersacji. Co ta osoba chciałaby Wam jeszcze powiedzieć? Zobaczmy. Wokół Ciebie są plotki. Uważaj, co mówisz i komu ufasz. Chcę z Tobą porozmawiać i usłyszeć Twój głos. Mam dla Ciebie poważną propozycję. Chciałbym z Tobą założyć rodzinę. Zaniedbałem Cię, nie potrafiłem dać Ci tego, co potrzebujesz. Zakładałem maski, nie pokazywałem, jaki jestem naprawdę. Więc z tych kart wynika, że ta osoba uważa, że dużo się dzieje wokół Waszej relacji, Waszego związku i sporo osób może mówić na temat tego, jak wyglądała Wasza relacja, co być może tę osobę w jakiś sposób niepokoi. Pokazuje się tutaj, że ta osoba chciałaby z Wami nawiązać ten kontakt, porozmawiać z Wami, myśli o tym, że jesteście osobą, którą oni widzą do poważnej relacji, do poważnego związku, czyli to, co nam tutaj wychodziło, dla nich jesteście właśnie tą królową pentakli, a więc osobą, która jest kochająca, jest silna, pewna siebie, tak? Która się realizuje w życiu. No i tutaj też ta osoba mówi, że
zaniedbał pewne sprawy w waszej relacji, nie potrafił zadbać o wasze potrzeby, zakładał jakieś maski, tak, nie pokazywał do końca być może co myśli, jego czyny nie szły w parze z tym, co mówi. Dziękuję grupie pierwszej. Jeżeli macie taką ochotę, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, zalajkujecie ewentualnie to czytanie. Dziękuję Wam serdecznie i przechodzimy do grupy numer 2. Grupa druga i przesłanie dla Was. To jest karta, która mówi o działaniu zgodnie z zasadami, zwyczajami przyjętymi. I ona tutaj może mówić o tym, że w kontakcie z tą osobą ważne byłoby zrozumienie tego, kim ona jest, szanowanie też jej poglądów, jej zasad. To jest też informacja, żeby znaleźć jakby ten złoty środek, który pozwoliłby rozkwitnąć tej relacji na nowo, jednocześnie jakby szanując indywidualność tej drugiej osoby. Więc tutaj jest też taka wskazówka, żeby postępować zgodnie z zasadami, nie próbować łamać żadnych zasad, nie wywierać presji też na tą osobę, tylko dostosować się jakby do sposobu, w jaki ta osoba będzie chciała być może postępować. I to mogłoby ewentualnie wpłynąć na tą relację. Zobaczmy, co w takim razie powiedzą tutaj nam karty. Co się teraz dzieje w życiu tej osoby? Zobaczmy. Co się teraz dzieje w życiu tej osoby? Mamy 9 mieczy. Księżyc. I 8 kielichów. Na pewno wygląda, że ta osoba nie ma teraz jakby łatwego czasu, zarówno wewnętrznie, emocjonalnie. To mogą być jakieś wewnętrzne lęki, niepokój, poczucie winy, być może wyrzuty sumienia. Tą osobę coś może dręczyć, może jakiś żal, ból, może też strach przed stratą, albo też przed własnymi decyzjami. No to bardzo taka samotna energia, dużo analizowania, takiego samooskarżania się, tak, myślenia, co zrobiłem źle, w jaki sposób postąpiłem, tak. I karta księżyca jakby pogłębia ten stan umysłu, bo tutaj jest zamęt, lęki, niepewność i taki chaos emocjonalny. Ta osoba jakby żyje w pewnej iluzji, nie widzi wyraźnie rzeczywistości. Może nie wie do końca, co naprawdę czuje, ponieważ boi się tej prawdy. Może mieć takie nierealne wyobrażenia sytuacji, albo ucieka też przed konfrontacją zarówno z Wami, jak i z własnymi emocjami. 8 kielichów mówi
o odejściu od czegoś, co emocjonalnie nie daje tej osobie spełnienia. Może karta ta mówić o tym, że ta osoba wycofała się z relacji, ponieważ boi się czegoś, bo nie widzi sensu ciągnięcia czegoś, tak? A więc tutaj mamy jakby pokazane, że ta osoba próbuje odciąć się od tej relacji, od tych emocji, które są związane z tą relacją, od przeszłości. Jest tutaj też takie emocjonalne wypalenie albo nawet próba ucieczki, czyli coś na zasadzie nie czuję się dobrze, więc uciekam, tak? I w tej chwili ta osoba może właśnie przechodzić taką wewnętrzną przemianę, cierpieć psychicznie, czy też emocjonalnie, nie ufać swoim uczuciom, intuicji i oddalać się od wszystkiego, co jest związane z emocjami, po to, żeby po prostu przetrwać. Więc dla niej jakby jest to czas, kiedy ta osoba nie jest zdolna w tej chwili do takiego szczerego kontaktu, czy też odbudowania czegoś z wami. Ona jakby musi najpierw wyjść z tego mroku, w którym siedzi, od tych myśli, które jej tutaj nie pozwalają funkcjonować, tak? Zobaczmy, co ta osoba czuje wobec was. Co ta osoba czuje wobec was. Mamy dwójkę buław. Trzy buławy. I kartę pazia pentakli. Te karty pokazują, że uczucia tutaj wobec was są. Natomiast wszystko jest na etapie rozważania i obserwowania. To jest przede wszystkim kontrolowane, zdystansowane, tak? Niewyrażone wprost jeszcze w stosunku do was. To karta myślenia, tutaj planowania, patrzenia jakby z oddali, tak? Ta osoba zastanawia się nad sytuacją, która miała miejsce z wami, rozważa, co warto byłoby zrobić, czy warto się odezwać, co by się wydarzyło, gdyby zrobiła ta osoba pierwszy krok. Więc tutaj uczucia są, ale one jakby nie przekładają się jeszcze na to działanie, tak? Ta osoba czuje, że coś między wami jeszcze może się wydarzyć, ale jest to jakby czas oczekiwania. To jest jakby czas nadziei, takiego czekania na to, że pojawi się odpowiedni moment na to. Na pewno ta osoba czuje, że to, co było między wami, to nie jest jeszcze koniec, ale jakby potrzebuje czasu, no albo też odwagi do tego, żeby zrobić ten pierwszy krok. Mamy to uczucie tutaj pazia pentakli, a więc jest to zaciekawienie, jest to taka chęć realnego kontaktu, ale jeszcze taki bardzo niedojrzałe to jest, więc ta osoba
może chcieć się odezwać, dać coś z siebie, ale takie symbolicznie, jakby spokojnie, bez żadnych dramatów. To dopiero jakby początek. Ta osoba jeszcze nie wie, co z tym dalej miałaby zrobić, tak? Na pewno myśli o Was, czuje coś ciepłego, jakąś ciekawość, chęć kontaktów, ale wszystko to jest w tej chwili w fazie jakby rozważania i planowania. Być może ta osoba myśli o tym, żeby zrobić ten pierwszy krok, ale jeszcze się na to nie odważyła, tak? To na pewno nie są jakieś wielkie deklaracje miłości, jest jakby ta realna, emocjonalna obecność, tak? Te karty jakby mówią, że ta osoba o Was nie zapomniała, tylko po prostu nie wie, co z tym dalej powinna zrobić. Zobaczmy w takim razie, dlaczego nie ma kontaktu między Wami. Dlaczego nie ma tego kontaktu między Wami? Dlaczego nie ma kontaktu między Wami? 10 pentakli. Rycerz buław. I król buław. Tu się pokazuje, że ta osoba nie nawiązuje tego kontaktu, ponieważ skupia się na drodze, na swojej drodze, na sobie, na swoich ambicjach. Nie dlatego, że nie czuje, tylko dlatego, że teraz liczy się jakby jego świat i jego kontrola nad tym światem. On może być bardzo skupiony w tej chwili na poczuciu bezpieczeństwa, może być skupiony na rodzinie, na pieniądzach, na stabilności. Może jest to osoba, która jest już w jakiejś innej relacji, w jakimś innym związku. Może też jest w jakimś środowisku rodzinnym czy w pracy na przykład, gdzie nie wypada czegoś zrobić. Może również zajmować się jakby budowaniem tego idealnego świata dla siebie, tej stabilności, budowania takiego świata, w którym relacja będzie pasowała do jego planu, tak? I nie będzie go jakby blokowała w rozwoju dojścia do tej właśnie idealnej rodziny. Karta rycerza buław to karta wolności, niezależności, więc możliwe, że ta osoba nie chce być zobowiązana, być może ucieka przed jakimiś zobowiązaniami albo nie chce wchodzić w jakieś głębsze emocjonalne relacje, tak? To też karta, która może mówić, że ta osoba chciałaby wrócić, ale już jakby na swoich zasadach, w taki sposób szybko, lekko, żeby nie rozmawiać o trudnych rzeczach, o jakiejś przeszłości. To jest taka karta impulsywności, tak? Król buław mówi o tym, że ta osoba może lubić rządzić, lubi mieć kontrolę nad wszystkim,
Być może też nie potrafi okazywać słabości. Może być również sytuacja, że jego ego nie pozwala tutaj się po prostu odezwać. Możliwe, że właśnie te cechy, które tutaj mamy w rycerzu buław i w królu buław, a więc to wybujałe ego, czy ta impulsywność, niezależność, chęć wolności, mogą być przyczyną tego, że jakby ta osoba może być przyczyną tego, że ta relacja się rozpadła i tego kontaktu tutaj nie ma, ponieważ no, ta osoba czuje jakby, że to ona powinna o wszystkim decydować i jakby nie zamierza oddać tej władzy. Więc tutaj brak kontaktu z tą osobą może wynikać z jej postawy, a więc tej właśnie chęci kontrolowania wszystkiego, tej niezależności czy też dominacji. Może wynikać również z tego, że ta osoba skupia się na sobie i na swoim świecie. Nie ma też chęci do takich emocjonalnych jakichś rozmów czy też zobowiązań. To nie wygląda na kogoś, kto jest zagubiony, tylko raczej na kogoś, kto chce panować nad sytuacją, nad emocjami, ale również nad innymi, nie tylko swoimi, tak? Zobaczmy, czy ta osoba chce wznowić ten kontakt z Wami. Czy ta osoba chce wznowić kontakt z Wami? Mamy 6 pentakli. Królową kielichów i rycerza mieczy. Pokazuje się tutaj, że ta osoba może chcieć wznowić kontakt, ale jest jeszcze rozdarta pomiędzy sercem a tym chłodnym umysłem. To nie jest takie jednoznaczne tak ani nie. Tu raczej jest powiedziane tak, ale. Więc tutaj mamy kartę wymiany, jakby dawania i brania. Więc ta osoba chce tego kontaktu, porozumienia, jakiegoś balansu, równowagi między Wami, ale może też obawiać się, że ta relacja była lub będzie też nierówna, tak? Może być, że albo on dawał za mało, albo czuł, że musi dawać więcej niż był w stanie dawać, tak? Może właśnie ze względu na to, że ta osoba w niektórych tutaj przypadkach może mieć już jakąś rodzinę, tak? Więc jakby nie może tutaj dać Wam czegoś więcej, niż byście tego chcieli. No i może chcieć się odezwać, ale z takim zastrzeżeniem, że wszystko musiałoby być jakby na jego warunkach kontrolowane. Królowa kielichów to natomiast dużo emocji i ciepła, więc na pewno on wie o tym, że jesteście osobami, które mają dużo miłości, ciepła, zrozumienia i możliwe, że ta osoba tęskni za tą właśnie Waszą energią. Może mieć tutaj również świadomość, że zranił Was bardzo dotkliwie, emocjonalnie,
czy pod względem wartościowym, tak? Karta rycerza mieczy mówi, że to jest taka walka, napięcie jakieś w nim, czyli takie wewnętrzne rozdarcie, czy odezwać się, czy lepiej nie wchodzić w jakieś trudne rozmowy, więc on tutaj może chcieć się odezwać, ale boi się tej konfrontacji, boi się tej reakcji albo też własnych emocji, może się bać, że dojdzie tutaj do jakiejś scysji, jakiejś kłótni między wami i to wszystko zburzy. No może to być również informacja, że ta osoba odezwałaby się, ale może mieć poczucie, że w zasadzie po co, tak? Może się tego obawiać. Więc tu na pewno myśli ta osoba o tym kontakcie, czuje też bardzo dużo tutaj ma uczuć do was, miłości do was, ale jest rozdarty. To, co w wcześniejszych kartach nam tutaj wychodziło, może czuć się winny całej tej sytuacji, albo też bać się takiej emocjonalnej konfrontacji i chce jednocześnie wszystko trzymać pod kontrolą, mieć w równowadze, tak? To jest taki człowiek, który chciałby czegoś, ale nie wie, jak to należałoby rozegrać, żeby nie stracić jakby twarzy, tak? Zobaczmy, co wy możecie zrobić w tej sytuacji. Co wy możecie zrobić w tej sytuacji? Mamy kartę wieży, kartę dwójki mieczy i kartę króla kielichów. Te karty pokazują, że to wy macie jakby kontrolę nad całą sytuacją i to wy musicie podjąć decyzję, jeżeli chcecie przejść przez tą sytuację. Być może najtrudniejsze to jest właśnie pozwolić sobie na tą w tej chwili odpoczynek, refleksję, nie spieszyć się z żadnym działaniem. Wieża to karta przemiany, przebudowy, zakończenia jakiegoś starego porządku. Więc możliwe, że musicie tutaj pozwolić, by coś, co już nie działa, mogło się po prostu rozpaść. Może być to związane z jakimś emocjonalnym oczyszczeniem, puszczeniem czegoś, co was blokuje w tej sytuacji. Karta ta mówi, że jeśli nie jesteście gotowi naprawdę, to ona i tak wyjdzie na jaw. Może to już być właśnie decyzja o zakończeniu czegoś, co już wam nie służy. Pozwolić jakby, żeby to stare, co było, żeby się zawaliło. Dwójka mieczy to dylematy przede wszystkim, wewnętrzne dylematy, decyzje, czasami też blokada, tak? Nie wiem, co zrobić, bo nie widzę jakby wszystkich opcji, które są do wyboru. Więc tutaj karta mówi, że trzeba będzie podjąć decyzję, ale na pewno z pełną świadomością, że nie wszystko będzie jasne od razu, tak? Więc warto się zastanowić, czego tak naprawdę wy chcecie i co czujecie w tej
sytuacji, więc może jest to czas na to, żeby po prostu poczekać na odpowiedni moment, by ta decyzja stała się bardziej oczywista. Król kielichów mówi o spokoju, o zrozumieniu, o takiej pełnej dojrzałości emocjonalnej. Więc tutaj karty sugerują, żeby być sobą, osobą, która jest pełna empatii, wyrozumiałości, ale też silną, która nie angażuje się w żadne dramaty. Król kielichów radzi, żeby mieć to poczucie stabilności emocjonalnej, dać sobie ten czas na spojrzenie na tą sytuację z pewnej perspektywy, z odległości, żeby w pełni czuć i wyrażać w swoje emocje, ale w taki sposób, żeby nie zaburzać tej swojej równowagi. Więc tutaj to, co Wy możecie zrobić w tej sytuacji, to przede wszystkim zrobić sobie taką przestrzeń na tą przebudowę, czyli puścić to, co już nie służy, by zrobić sobie miejsce na coś nowego. Nie spieszyć się również z podejmowaniem tej decyzji, bo być może są jakieś blokady, które nie pozwalają Wam ruszyć do przodu. Być może nie widzicie wszystkiego jasno, tak? I są te blokady, które Was zatrzymują. Ważne jest, żeby zachować też ten spokój i równowagę emocjonalną. Niczego nie starać się wyjaśniać na siłę, pozwolić sobie na ten czas i na tą przestrzeń. Czyli dać sobie i sytuacji jakby czas na to naturalne rozwiązanie, ponieważ z czasem może wszystko się po prostu wyjaśnić. Mogą być w tej chwili rzeczy, których do końca jasno się nie widzi, tak? Dlatego jest to w tej chwili takie trudne do podjęcia, co dalej z tą relacją zrobić. Zobaczmy jeszcze, jaki jest potencjalny wynik tej całej sytuacji w najbliższym czasie. Jaki jest potencjalny wynik? Mamy kartę równowagi, kartę głupca i kartę 10 buław. Karty pokazują, że w najbliższym czasie można poczuć to uzdrowienie, tą równowagę emocjonalną, ten balans. Można doświadczyć też pewnych wyzwań i obciążeń, tak, które sytuacja może wymagać podjęcia decyzji, która będzie mogła zmienić Wasze podejście do tej całej sytuacji. Równowaga mówi o harmonii i spokoju, a więc na pewno w najbliższym czasie zyskacie tą emocjonalną równowagę, czyli być może zrozumiecie, jak postępować, jak poradzić sobie z tym, co czujecie. Możecie w tym czasie przywrócić jakby równowagę w sobie, nawet jeżeli nie ma tej jasności co do sytuacji z tą osobą. Karta głupca mówi o nowym początku, o odwadze, wolności. Może oznaczać, że będziecie gotowi na coś zupełnie nowego.
nawet jeżeli to oznaczałoby zerwanie z przeszłością i otwarcie się jakby na te nowe możliwości. To taka wskazówka, że będziecie może musieli zrobić jakby ten krok w stronę tego nieznanego, otworzyć się, otworzyć swoje serce na to, co ma przyjść i co szykuje dla Was ta niepewna przyszłość. Karta 10 buław mówi o ciężarze, obciążeniach i pewnej odpowiedzialności. W tej sytuacji, którą tutaj mamy, ona mówi, że trzeba będzie zmierzyć się być może z jakimś stresem, zmęczeniem, poczuciem odpowiedzialności. Możliwe, że trzeba będzie odpuścić pewne ciężary, zadbać o siebie, żeby ta sytuacja Was po prostu nie przytłoczyła. Więc tutaj przede wszystkim jest wskazanie, żeby poczuć ten emocjonalny spokój, ponieważ może się pojawić nowy początek, nowa droga, ale ona będzie wiązała się z ryzykiem i z odwagą. I tutaj mimo chęci do działania można czuć jakby ciężar odpowiedzialności albo też zmęczenia całą sytuacją. Czyli trzeba będzie znaleźć jakby balans pomiędzy tymi nowymi możliwościami, a tym, co jeszcze Wam ciąży jakby emocjonalnie. Więc tutaj ważne jest, żeby nie dać się przytłoczyć tym emocjom, pójść naprzód i zadbać też o swoje granice, tak? W kontekście tej osoby te karty pokazują, że chociaż jest tutaj potencjał na nowy początek, to będzie to wymagało dużo pracy i przejścia przez jakiś etap emocjonalny. To nie jest sytuacja, w której wszystko odbuduje się łatwo. No ale zmiana jest możliwa, jeśli obie strony będą na nią gotowe. Karta równowagi tutaj w kontekście tej osoby mówi, że ona będzie jakby musiała odnaleźć ten balans emocjonalny w tej sytuacji. Sama będzie musiała uporządkować swoje uczucia i być gotowa na jakikolwiek kontakt z Wami. Jeżeli będzie w stanie to zrobić, wtedy będzie mogła działać w ten sposób właśnie świadomy i zrównoważony. Bez tej równowagi jakby nie będzie w stanie podjąć tych ważnych dla niej decyzji. Ta osoba na pewno ma potencjał, żeby zacząć na nowo, ale musiałaby to zrobić w sposób taki otwarty, tak? Być może ta Wasza relacja nie do końca była ujawniona przed innymi osobami, więc tak osoba musiałaby jakby zrobić to w sposób bardziej otwarty, realny, tak? Karta mówi o szansie jakby na nową drogę, ale będzie jakby to wymagało, tego, żeby ta osoba podjęła to ryzyko. Więc ona może być gotowa do nowego początku, ale w inny sposób, taki bardziej nieprzewidywalny. Również może w kontekście dla tej osoby wskazywać ta karta 10 buław, że ona może mieć zbyt wiele ciężaru na swoich barkach, co może jej utrudniać rozpoczęcie tego nowego
kroku może być zbyt w tej chwili przytłoczona tymi własnymi emocjami, odpowiedzialnościami czy jakąś przeszłością, więc zanim by się zdecydowała na ten nowy początek, to musi się najpierw uporać z tymi wszystkimi ciężarami, tak? Z tym wszystkim, co ją obciąża, być może uwolnić się też od przeszłości. Także tak to wygląda w kontekście tej osoby. Czy ta osoba jest gotowa na ten nowy początek? Jest szansa, ale tutaj jakby nie bez trudu, tak? Jeżeli ona uporządkuje swoje emocje, zrzuci pewne ciężary z przeszłości, wtedy ten nowy początek byłby możliwy. Natomiast w tej chwili jest jakaś blokada w tej osobie i to wymaga po prostu, wymaga w najbliższym czasie pracy nad sobą, oczyszczenia się z tego, co ją blokuje, tak? Zobaczmy jeszcze na koniec, co ta osoba ma Wam do powiedzenia, co chciałaby Wam powiedzieć na ten moment. Oczekuję od tej relacji czegoś więcej niż tylko przyjaźni, czyli ta osoba ma chęć na kontynuowanie tej relacji, chciałaby czegoś więcej, tak? Myślę, że jesteśmy bratnimi duszami, nasze połączenie jest silne. Wiem, że sam sabotuję dobre rzeczy w swoim życiu. Mamy zbyt wiele różnic. Czas, by każde poszło w swoją stronę. Tą osobę blokują jakby te wewnętrzne rozterki albo to poczucie winy też, tak? I może uważać, że nie jest w stanie, pomimo tego, że uważa Was za bratnią duszę, chciałaby czegoś więcej, to może czuć tą blokadę przed zaspokojeniem wszystkich potrzeb, tak? Twoja miłość to wszystko, co mi pozostało. To wszystko, co mam dla grupy numer 2. Jeżeli macie ochotę, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.